Wielu mówi dzisiaj o youngtimerach. Jedni, że to ostatni moment, aby coś kupić w rozsądnej cenie, inni, że już za późno, a prawda, jak zwykle, leży gdzieś po środku. Bo youngtimer nie jest ani magiczną inwestycją, ani sentymentalnym złomem, który zawsze się obroni. To samochód z epoki, w której auta miały w sobie to coś, czego nie znajdziemy w dzisiejszej motoryzacji. Duszę. I właśnie dlatego tak bardzo ludzi do nich ciągnie, bo to trochę powrót do czasów wolności, swobody, kiedy nie liczyły się jedynie cyferki w Excelu. W dzisiejszym filmie zobaczycie 5 youngtimerów, które opłaca się kupić. Nie najładniejsze z plakatu, nie najdroższe na aukcjach, tylko takie, które da się kupić, normalnie utrzymać i nie obudzić się za 2 lata z ręką w nocniku. Jesteście gotowi? Łapka w górę i subik kliknięte? No to zaczynamy! Jeśli miałbym zacząć od symbolu świata youngtimerów, to nie ma nic bardziej ikonicznego niż BMW E30. To auto, które jeszcze niedawno można było znaleźć za śmieszne pieniądze, a dziś ciągle jest w zasięgu prawdziwego fana. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Natomiast ceny rosną każdego roku. Na polskich portalach ogłoszeniowych pojawiają się E30 w różnym stanie, ale wciąż w okolicach 20, 30, czasem 40 tysięcy złotych. Za zadbane egzemplarze z manualną skrzynią i benzynowym silnikiem. Przykładowo 316i z klimatyzacją, elektryką szyb i lusterek można kupić za mniej niż 30 tysięcy. Jeśli auto wymaga dodatkowej pracy, to znacznie taniej. Samochody z silnikami o mocy w okolicach 100-130 koni mają z reguły klasyczny liniowy charakter pracy. To nie jest rakieta, ale auto, w którym człowiek czuje się jak w samochodzie, a nie jak w nowoczesnym komputerze. Co jest najpiękniejsze we 30? To, że to nadal prawdziwy samochód z tylnym napędem, manualną skrzynią i bardzo prostą mechaniką. Możesz je polubić albo znienawidzić, ale nie da się nim nie jeździć. Przy odpowiednim podejściu potrafi dać naprawdę sporo frajdy. Każdy zakręt, każdy bieg, każda reakcja układu kierowniczego to coś, czego brakuje we współczesnych samochodach. Z asystentami, trybami jazdy i licznymi ekranami, które wciąż się zawieszają. Ale E30 to nie jest bezobsługowy wehikuł czasu. To auto, które lubi rdza, które wymaga uwagi i które potrafi pokazać swój wiek, jeśli ktoś go zaniedbał. Mechanika i elektronika są proste, czyli łatwe do naprawy, ale też łatwe do zepsucia przez poprzednich właścicieli, którzy polubili na przykład małe modyfikacje typu gwintowane zawieszenie, dziurawy wydech czy własne pomysły na wiejski tuning. Jednak właśnie takie historie często są częścią czegoś większego. Patrzysz na E30 i widzisz ślady życia, a nie idealnie świeży plastik. I co ważne, za około 20-30 tysięcy dostajecie samochód, który nie tylko wygląda jak klasyk, ale realnie daje wam możliwość jazdy nim na co dzień. Wystarczy, że dacie mu trochę swojego czasu. I chociaż niektóre egzemplarze kosztują dziś dużo więcej i trafiają do kolekcjonerów, to wciąż można znaleźć E30 za normalne pieniądze i podkreślam, że te auta już tylko drożeją. Tylko pamiętajcie, że z fascynacją E30 przychodzi też lista obowiązków i to jest część tej historii, którą trzeba znać, zanim zdecydujesz się na zakup. Natomiast jeśli BMW E30 zaczyna dla ciebie robić się za drogie, za bardzo kolekcjonerskie, albo po prostu boisz się walki z blachą i historią 30 lat użytkowania, to najlepszą i najbardziej logiczną alternatywą jest BMW E36. I mówię to szczerze. E36 to dziś jedno z najlepszych aut starej szkoły za rozsądną kasę. E36
da się kupić zdecydowanie taniej niż E30 i jest to auto, które oferuje więcej komfortu, lepsze prowadzenie, dużo większy wybór wersji silnikowych. Nadal dostajecie tylny napęd, nadal klasyczną linię BMW, nadal mechanikę, którą ogarnie większość warsztatów w naszym kraju. Różnica jest taka, że E36 nie jest jeszcze traktowane jak muzeum na kołach. To auto, którym możesz jeździć, parkować pod blokiem i nie przejmować się każdą rysą. Silnikowo to dużo szerszy temat. Od prostych, trwałych, czterocylindrowych benzyn przez legendarne rzędowe szóstki, które brzmią i pracują tak, że dzisiejsze silniki mogą tylko patrzeć z zazdrością. To są jednostki, które przy normalnym serwisie potrafią robić ogromne przebiegi, a dodatkowo części są tanie, dostępne i wciąż produkowane. I to jest gigantyczny plus, jeśli chcesz Youngtimera, który nie będzie tylko weekendową ozdobą garażu. Oczywiście E36 ma swoje grzeszki. Najgorsza to korozja, choć zwykle w innych miejscach niż w E30. Poza tym dużo egzemplarzy było katowanych, driftowanych, ulepszanych przez małolatów. Zawsze trzeba patrzeć na historię auta, stan podłogi, progów zawieszenia i to, czy nie było składane z trzech o lekkim dzwonie. Ale jeśli traficie na zadbany egzemplarz, to E36 jest dziś jednym z najrozsądniejszych wejść w świat klasycznego BMW. I co ważne, E36 ma potencjał, żeby trzymać wartość, a nawet żeby ta wartość rosła. Szczególnie w przypadku zadbanych i seryjnych wersji. To nie jest inwestycja giełdowa, ale to też nie jest samochód, który jutro będzie wart połowę swojej ceny. Jeśli więc ktoś marzy o klasycznym BMW, ale E30 wydaje się zbyt drogie, zbyt delikatne albo zbyt święte, E36 to wybór bardziej racjonalny, bardziej użytkowy i nadal cholernie klimatyczny. Druga propozycja to Mercedes, a dokładniej W124. I to jest dokładnie ten moment w historii motoryzacji, w którym inżynierowie jeszcze wygrywali z księgowymi. I w tym aucie można to poczuć od pierwszego zamknięcia drzwi. Nie kliknięcia, zamknięcia. Tego głuchego, ciężkiego dźwięku, który mówi ci jedno. To auto zostało zbudowane po to, żeby jeździć długo. Bardzo długo. Dłużej niż ktokolwiek wtedy zakładał. Bo W124 nie powstał jako Youngtimer, on powstał jako narzędzie. Samochód dla taksówkarzy, lekarzy, architektów, ludzi, którzy mieli nim robić setki tysięcy kilometrów bez większych problemów. I dokładnie tak było. Do dziś po drogach jeżdżą egzemplarze z przebiegami, przy których współczesne auta dawno prosiłyby o nowy silnik, skrzynię i 3 aktualizacje oprogramowania. Najlepsze w W124 jest to, że on kompletnie nie próbuje być sportowy. On nie udaje emocji, on nie gra pod Instagram. To auto mówi usiądź, jedziemy. Komfort jazdy nawet dziś potrafi zaskoczyć niejednego. Zawieszenie jest miękkie, ale nie pływające. Układ kierowniczy spokojny, ale precyzyjny. To nie jest samochód do atakowania zakrętów, to jest samochód do połykania kilometrów bez jakiegokolwiek zmęczenia. I w tym jest mistrzem. Silnikowo to jest kopalnia legend. Wolnossące diesle, które brzmią jak traktor, ale jeżdżą jak pociąg. Benzynowe 6-cylindrówki, które nie mają turbo, nie mają problemów z temperaturą, nie mają kaprysów. Po prostu pracują. I pracują równo. Oczywiście nie są szybkie według dzisiejszych standardów, ale to też jest piękne, bo W124 nie zmusza cię do jazdy na granicy. On uczy spokoju, stylu, tego, że nie musisz się spieszyć, żeby dojechać z klasą. Ceny i tu robi się ciekawie. Nadal da się kupić W124 za rozsądne pieniądze. Oczywiście, perełki w idealnym stanie z niskim przebiegiem i pełną historią kosztują swoje. Ale sensowne egzemplarze do jeżdżenia wciąż są osiągalne i to jest moment, który może się niedługo skończyć. Bo W124
bardzo powoli, ale systematycznie znika z rynku. Albo rdzewieje, albo trafia do kolekcjonerów, albo wyjeżdża do Afryki. Trzeba też powiedzieć uczciwie, to nie jest auto bez wad. Korozja to temat numer 1. Progi, nadkola, podłoga, punkty mocowania zawieszenia, to wszystko trzeba sprawdzić bardzo dokładnie. Do tego dochodzi wiek. Nawet najlepiej utrzymany W124 to nadal samochód sprzed 30-35 lat. Gumy, przewody, elementy zawieszenia to są rzeczy, które wymagają uwagi. Ale różnica jest taka, że tu większość problemów da się rozwiązać raz, a dobrze. Bez abonamentu, bez kodowania, bez przywracania systemu. I teraz najważniejsze pytanie. Czy to się opłaca? Jeśli szukasz auta do lansu, nie. Jeśli szukasz auta do codziennej walki z miastem, też niekoniecznie. Ale jeśli chcesz prawdziwego youngtimera, który ma historię, charakter i realną wartość użytkową, to W124 jest jednym z najmądrzejszych wyborów na rynku. To jest samochód, który nie musi niczego udowadniać. On już swoje zrobił. A ty możesz po prostu wsiąść, przekręcić kluczyk i poczuć, jak wyglądała motoryzacja, zanim ktoś policzył, że plastik jest tańszy niż stal. Jeśli W124 wydaje ci się za duży, za poważny albo po prostu za bardzo pan prezes po 50, to wtedy naturalnie pojawia się Mercedes W201, czyli legendarna 190. Auto, które miało być tańszym Mercedesem, a wyszło jednym z najbardziej kultowych modeli w historii marki. I do dziś wielu uważa, że to właśnie W201 prowadzi się dużo lepiej niż W124. 190 jest bardziej zwarta, lżejsza, bardziej bezpośrednia. Czujesz drogę mocniej, czujesz zawieszenie, czujesz, że to auto było projektowane z myślą o kierowcy, a nie tylko o komforcie pasażerów. To jest Mercedes, który ma w sobie coś z BMW, szczególnie w zakrętach. Nieprzypadkowo właśnie na bazie W201 powstało 190e 2,3 litra i 2,5 litra, czyli auta, które dziś kosztują chore pieniądze i są pełnoprawnymi ikonami motorsportu. Silnikowo sytuacja jest podobna jak w przypadku W124. Prosto, mechanicznie, bez kombinowania. Wolnossące benzyny, pancerne diesle, zero elektroniki, którą trzeba reanimować laptopem. To są auta, które można utrzymać przy życiu bez doktoratu z mechatroniki. Części są dostępne, społeczność ogromna, a wiedza o nich jest znana od lat. I to jest gigantyczny plus dla kogoś, kto chce wejść w świat youngtimerów bez stresu. Cenowo W201 jest lepszą opcją niż W124. Nadal da się znaleźć sensowne egzemplarze za wyraźnie mniejsze pieniądze. Szczególnie jeśli nie celujesz w wersje kolekcjonerskie. Oczywiście, rdza obowiązkowo do sprawdzenia, bo to przecież Mercedes z lat 80. Ale jeśli trafisz dobrą sztukę, to 190 daje coś, czego dziś praktycznie nie ma. Czystą, mechaniczną przyjemność z jazdy w aucie, które nie próbuje cię pouczać, jak masz prowadzić. I paradoks jest taki, że W201 często daje więcej frajdy niż droższe, większe i lepsze modele, bo to jest Mercedes, który nie chce być luksusową kanapą. On chce jechać i robi to po swojemu. Bez pośpiechu, bez agresji, ale z charakterem, którego coraz trudniej szukać w nowych autach. To po prostu Baby Benz. Trzeci samochód to Audi 80 B4. I to jest ten typ youngtimera, który kompletnie nie krzyczy o uwagę. On nie ma kultowego statusu jak E36, nie ma legendy niezniszczalności jak W124 i nie ma aury premium old school jak stare Mercedesy. I właśnie dlatego jest tak cholernie ciekawy, bo Audi 80 B4 to auto dla ludzi, którzy wiedzą, a nie dla tych, którzy chcą, żeby ktoś im to napisał w komentarzu. To był ostatni moment, kiedy Audi robiło samochody bardzo analogowo, ale już z ambicją bycia marką premium. I to czuć. Jakość wykonania wnętrza do dziś potrafi zawstydzić niejedno dużo młodsze auto. Plastiki są twarde, ale nie tandetne. Nic nie trzeszczy, nic się nie rozpada, a ergonomia jest tak logiczna, że po 5 minutach zapominasz, że siedzisz w aucie sprzed ponad 30 lat.
Największym asem w rękawie Audi 80 jest oczywiście napęd quattro, czyli stały napęd na 4 koła, który powstał w czasach, gdy konkurencja dopiero eksperymentowała z trakcją. I tutaj macie odnośnik do filmu, gdzie opowiadam o tym napędzie nieco szerzej. I trzeba przyznać, że to nie jest gadżet. To jest realna przewaga. W deszczu, zimą, na kiepskich drogach to auto daje poczucie pewności, które dziś kojarzy się z dużo droższymi konstrukcjami. Nawet wersje przednionapędowe prowadzą się przewidywalnie, ale quattro to jest zupełnie inny poziom. Dziś totalnie nieosiągalny w nowych autach. Silnikowo Audi 80 to miks rozsądku i charakteru. Wolno ssące benzyny są proste, trwałe i łatwe w obsłudze. V6 ma świetną kulturę pracy i brzmienie, które dziś kosztuje grube pieniądze. Diesle powolne, głośne, ale w zasadzie nie do zdarcia. To są jednostki, które nie znają pojęcia planowane starzenie. One po prostu jeżdżą, o ile ktoś nie próbował z nich zrobić auta sportowego na siłę. Audi 80 jest absurdalnie niedocenione. To jest jeden z ostatnich momentów, żeby kupić porządnego, klasycznego sedana z dobrą jakością, napędem quattro i solidną mechaniką za pieniądze, które dziś ledwo wystarczą na przeciętnego hatchbacka z początku lat 2000. Rynek jeszcze się na niego nie rzucił. Jeszcze. Oczywiście nie jest idealny. Rdza jak zawsze jest największym wrogiem. Tylne nadkola, progi, podłoga, okolice zbiornika paliwa. Tu nie ma cudów. Do tego dochodzi dostępność części do niektórych wersji i elementów wnętrza, która bywa coraz trudniejsza. To nie jest auto, które kupujesz na już i bez sprawdzania. Tu trzeba wiedzieć, co się ogląda. Ale jeśli trafisz na dobry egzemplarz, Audi 80 daje coś bardzo rzadkiego. Poczucie solidności bez ostentacji. To jest youngtimer, który nie musi być kultowy, żeby być święty. I bardzo możliwe, że za kilka lat ludzie będą się zastanawiać, jak to możliwe, że tak długo był pomijany. Jeżeli mówimy o Audi 80 B4 i chcemy podać sensowną, realistyczną alternatywę z tej samej linii stylistyczno-technicznej, ale nieco bardziej kultową i potencjalnie kolekcjonerską, to Audi A4 B5, czyli pierwsza generacja A4, jest dokładnie tym autem. Ale w jednym bardzo konkretnym warunku. Tylko w stanie kolekcjonerskim. I to jest klucz, bo A4B5 jest dla tych, którzy patrzą na samochód jak na inwestycję emocjonalną. Nie jak na narzędzie pracy, nie jak na coś, co ma jeździć codziennie jak Corolla, tylko jak na kawał motoryzacyjnej historii, którą warto zachować, a może nawet kiedyś odsprzedać z zyskiem. W przeciwieństwie do Audi 80, A4 w stanie kolekcjonerskim to coś, co realnie zaczyna się wyróżniać na rynku. To nie jest tylko mocniejsza baza techniczna. To auto, które ma już swój status, swoją historię i coraz większe grono ludzi, którzy na nie polują. Dlaczego tylko stan kolekcjonerski? Audi A4 B5 było produkowane w milionach egzemplarzy i większość z nich to dziś auta robocze. Wysłużone, z powycieraną tapicerką, z rdzą w nadkolach, z naprawianymi po drodze elementami zawieszenia i bez jakiejkolwiek historii serwisowej. Te auta nie mają wartości. Kupując egzemplarze za 10-15 tysięcy, narażasz się na typowe koszty starszego auta. Korozję, droższe części, oszczędności poprzednich właścicieli i ciągłe wizyty w warsztacie. Ale jeśli trafi ci się A4B5 w stanie bardzo dobrym, zadbanym i kompletnym, z oryginalną historią, dokumentacją, bez korozji, z pełnym serwisem, niskim przebiegiem jak na swój wiek oczywiście, to wtedy to auto zaczyna się bronić jako youngtimer premium. Te egzemplarze rzadko schodzą poniżej 40-45 tysięcy i często są fajnie wyposażone. Napęd quattro, skóra, automatyczna klima, aluminiowe felgi. I tu leży sedno, bo A4B5 może być dzisiaj jednym z lepszych wyborów dla tych, którzy chcą samochodu z charakterem, który ma potencjał. To nie jest auto do codziennego jeżdżenia, to jest auto, które traktujesz jak część kolekcji. Najpierw emocjonalnie, a potem ekonomicznie. Co oznacza stan kolekcjonerski? To nie tylko brak rdzy i świeży lakier. To jest oryginalna karoseria i minimalna korozja,
kompletna historia serwisowa, fabryczne elementy, niewielkie przebiegi względem wieku. Najlepiej jakby był bezwypadkowy, kompletnie wyposażony, czyli oryginalne felgi, listwy, chromy, wnętrze bez ubytku. I dopiero wtedy A4B5 przestaje być zwykłym używanym autem, a zaczyna być youngtimerem z prawdziwym potencjałem. A4B5 to auto, które kiedyś było nowoczesnym premium i które do dziś ma w sobie to DNA. Jego prowadzenie jest bardziej precyzyjne niż w Audi 80. Silniki są mocniejsze i bardziej nowoczesne. Dostępność części jest ogromna, a społeczność pasjonatów niemała. Co oznacza, że jeśli trafisz na dobrą sztukę, to masz wsparcie i wiedzę, żeby to utrzymać w dobrej kondycji. Podsumowując, jeśli Audi 80 B4 to auto, które możesz kochać i używać, to Audi A4 B5 w stanie kolekcjonerskim jest jak jego elegancki, bardziej nowoczesny kuzyn z perspektywami. Nie każdy egzemplarz B5 ma sens inwestycyjny, ale te naprawdę dobre mają ogromny wręcz potencjał na rynku youngtimerów. Czwartym youngtimerem jest Saab 9.3, ale tylko w wersji coupé albo cabrio. To nie jest typowy youngtimer, którego wszyscy znają. To nie jest Golf E30 ani Mercedes W124. To coś bardziej niszowego, bardziej osobistego. I właśnie dlatego zasługuje na miejsce w tym filmie. Bo Saab 9.3 w wersjach coupé i cabrio to samochód, który bodajże jako jeden z nielicznych potrafi połączyć trzy rzeczy: styl, charakter i realną użyteczność. Nawet dziś, gdy patrzysz na jego linię nadwozia, to nie jest projekt, który się zestarzał. To jest projekt, który wciąż wygląda świeżo, kompletnie inaczej niż wszystko wokół. Coupé ma klasyczny profil, nisko poprowadzony dach i tylną szybę, która łagodnie przechodzi w bagażnik. Cabrio z miękkim dachem to po prostu kuszące zaproszenie. Wsiadaj, jedziemy na wycieczkę. Na polskim rynku Saab 9.3 w tych wersjach pojawia się w bardzo szerokim rozrzucie cenowym. Od około 20-25 tysięcy za egzemplarze z różnym stanem historii i z dość słabym wyposażeniem, aż do około nawet 60 tysięcy za egzemplarze zadbane, z pełną historią, małymi przebiegami i często z klimatyzacją automatyczną, podgrzewanymi fotelami, skórzaną tapicerką i innymi detalami premium. To oznacza, że Saab 9.3 jest według mnie idealnym youngtimerem na każdą kieszeń, bo masz wersję budżetową i wersję to już się opłaca trzymać dłużej. Silnikowo Saab 9.3 to ciekawy miks, bo można znaleźć pod maską benzyny 2.0 turbo, które mają w sobie to Saabowe turboserce, jak i mocniejsze 2,3 litra turbo czy 2,8 litra V6 Aero, a w cabrio ten ostatni daje naprawdę przyjemną dawkę frajdy. To nie są wersje, które sprawiają, że wyrzucasz kasę w błoto. To są jednostki, które lubią być wysoko kręcone, lubią dynamikę, a przy tym da się je utrzymać bez bankructwa. Oczywiście, jak każde auto z turbodoładowaniem wymagają dbania o olej, chłodzenie i regularne przeglądy, ale to nie jest rocket science, to nie jest skomplikowany zespół hybrydowy, to nie jest auto, które pochłonie wszystkie Twoje oszczędności przy każdej wizycie w ASO. Jak każde auto Saab ma swoje dziwactwa i pułapki, o których trzeba pamiętać. Koniecznie sprawdzaj stan dachu w wersji cabrio. Mechanizmy, uszczelki, ewentualne przecieki. W coupé zwróć uwagę na korozję w okolicach nadkoli i progów. Elektronika potrafi być kapryśna. Saab lubi sobie zawiesić zegary albo system audio po dłuższym postoju. Ale to rzadkość i zwykle nie jest to coś, czego nie da się naprawić przy jednym dobrym serwisie. Tak naprawdę największym ryzykiem jest lekceważenie historii serwisowej. Bo jak w każdym starszym aucie, źle serwisowane elementy turbo czy układu chłodzenia mogą dawać więcej problemów niż ten samochód jest wart. Dlaczego Saab 9.3 nie jest jeszcze horrendalnie drogi? Odpowiedź jest prosta. To auto nie jest tak popularne jak BMW czy Mercedes i dlatego wciąż można je znaleźć w budżecie, który nie przyprawia o ból głowy inwestycyjnego ryzyka. Ale
to też jego zaleta. Kupujesz auto, które ma charakter, styl i historię, a jednocześnie nie płacisz za to, że jedynie świeci na Instagramie. Nie zrozumcie mnie źle. Saab 9.3 nie jest dla każdego. To nie jest auto, które kupujesz, bo jest logiczne. To jest auto, które kupujesz, bo coś czujesz, gdy na nie patrzysz. Gdy siadasz za kierownicą i gdy słyszysz ten lekko przeciągający się szum silnika przy wyższych obrotach. To jest młodociany klasyk z duszą, który ciągle ma to coś, czego wielu kierowcom brakuje w plastikowych SUV-ach i elektrycznych crossoverach. I właśnie dlatego Saab 9.3 Coupé albo Cabrio zasługuje na miejsce w tym zestawieniu, bo to nie jest tylko kolejny stary samochód. To jest samochód, który daje emocje, który powoduje, że chcesz jeździć nim nawet wtedy, gdy nie musisz. Który sprawia, że weekendowe wypady za miasto nagle mają sens. I który, jeśli go dobrze wybierzesz, może być jednym z tych aut, których po prostu nie chce się sprzedawać. Bo czegoś takiego po prostu się nie oddaje. Ostatnim autem na dzisiejszej liście jest Volvo 240. I jest to jeden z tych samochodów, które nie potrzebują wstępu. To jest ikona. Auto, które nawet dziś wzbudza respekt, choć wygląda jakby zatrzymało się w latach 80. I właśnie w tym tkwi jego magia, bo Volvo 240 nie próbuje być ładne, szybkie, luksusowe, przynajmniej w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Ono po prostu istnieje i robi to z charakterem, niezawodnością i poczuciem solidności, którego brakuje wielu nowoczesnym samochodom. Na polskim rynku Volvo 240 znajdziecie w naprawdę szerokim przedziale cenowym. Od 10 tysięcy za egzemplarze jeżdżące, czasem trochę zmęczone z przeszłością codziennego użytkowania. Za 20 tysięcy trafiają się egzemplarze w naprawdę dobrym stanie, często garażowane z dopracowanymi detalami wnętrza i nadwozia, które wciąż mają swoje oryginalne elementy. Wersje topowe, np. dobrze utrzymane turbo lub GLT, osiągają 40-50 tysięcy, ale to i tak suma, która wciąż wydaje się śmiesznie niska w porównaniu z młodszymi youngtimerami premium. Silniki w Volvo 240 są proste, ale nieprzeciętnie wytrzymałe. Benzynowe rzędowe czwórki 2 litry oraz 2,3 litra potrafią przejechać kilkaset tysięcy kilometrów przy podstawowej dbałości, a diesle, choć są nieco bardziej wymagające w utrzymaniu, są niesamowicie wręcz trwałe. Elementy zawieszenia są klasyczne i łatwe w serwisie, części są tanie i dostępne w wielu źródłach, a elektronika ograniczona do minimum, co w praktyce oznacza mniej niespodzianek. To auto, które naprawdę można posiadać bez strachu przed finansową katastrofą. Jednakże Volvo 240 ma też swoje wady. Komfort nie w sensie miękkiego zawieszenia. Jest twardo, ale przewidywalnie. Przyspieszenie? Wersje standardowe nie porywają. Turbo daje radę, ale bez fajerwerków. Wygląd? No to już kwestia gustu. Dla niektórych jest urokliwe, dla innych po prostu stare i kanciaste. Ale w tym tkwi jego charakter. Volvo 240 nie udaje czegoś, czym nie jest. Nie próbuje być modne ani luksusowe. Ono po prostu jest. Daje poczucie bezpieczeństwa, niezawodności, praktyczności, której szukasz w youngtimerze do codziennej jazdy. Możesz nim jeździć codziennie, nie martwiąc się o koszty utrzymania, a jednocześnie masz auto, które ma duszę, historię i szacunek wśród fanów klasyków. Dla mnie Volvo 240 to klasyka w najczystszej formie. Auto, które uczy pokory, daje frajdę z prostoty i daje satysfakcję, że posiadasz kawałek historii motoryzacji. No i chyba właśnie o to chodzi w youngtimerach, żeby były emocją, doświadczeniem, częścią naszej motoryzacyjnej pasji, a nie tylko narzędziem do przemieszczania się. Volvo 240 to auto, które można kochać, użytkować i szanować jednocześnie i w tym tkwi jego prawdziwa wartość. Ale jeżeli szukasz czegoś w stylu Volvo 240, tyle że w większym wydaniu, to Volvo 740 jest naturalną alternatywą. To auto ma te same fundamenty, prostą, trwałą mechanikę, niezawodne silniki benzynowe i diesle,
praktyczne zawieszenie, które przeżyje więcej niż niejeden kierowca i typową dla Volvo solidność nadwozia. Volvo 740 to przede wszystkim przestrzeń. Duży bagażnik, szerokie wnętrze, komfortowe siedzenia. To auto, które sprawdza się nie tylko jako klasyk, ale też jako samochód rodzinny, który nadal daje troszkę radości. Dodatkowo 740 często są wyposażone w automatyczne skrzynie biegów, co czyni je wygodnymi w codziennym użytkowaniu, szczególnie w mieście. Ceny używanych 740 są dziś bardzo rozsądne. W Polsce można je dostać poniżej 10 000 złotych w stanie jeżdżącym, a dobrze utrzymane egzemplarze z pełną dokumentacją, zadbanym wnętrzem i nadwoziem startują już od około 20 000. To oznacza, że możesz mieć większego i bardziej praktycznego klasyka niż 240 za wciąż bardzo rozsądną kasę. Oczywiście, tak jak każde starsze auto, 740 wymaga uwagi przy zakupie. Warto zwrócić uwagę na korozję progów i nadkoli, stan zawieszenia oraz historię serwisową silnika i skrzyni biegów. Jednakże w porównaniu do współczesnych samochodów koszty utrzymania są minimalne. Części są tanie i łatwo dostępne, a sam samochód daje ogromną frajdę z posiadania czegoś, co przetrwa prawie wszystko. Volvo 740 to auto dla osób, które cenią sobie solidność i przestrzeń, ale nie chcą rezygnować z charakteru klasyka. To doskonała alternatywa dla 240, szczególnie jeśli marzyć się większy, bardziej reprezentacyjny, ale wciąż niezawodny Youngtimer. Podsumowując, Youngtimery to nie tylko samochody. To emocje, historie, charakter i poczucie, że wsiadając za kierownicę robicie coś wyjątkowego. Każde z aut, które dzisiaj Wam pokazałem, od BMW E30 przez Mercedesa, Audi, Saaba aż po Volvo 240, wszystkie mają swoją duszę, swoje mocne strony i swoje pułapki. To auta, które dają satysfakcję i frajdę z posiadania czegoś więcej niż tylko środka transportu. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych. Dajcie znać w komentarzu, które z tych Youngtimerów są Waszym faworytem, albo jaki model chcielibyście zobaczyć w kolejnym filmie. Pamiętajcie, jazda klasykiem to nie tylko nostalgia, to pasja, którą warto się dzielić. Nie zapomnijcie też o podbiciu filmu na swoich telefonach. Do następnego.